Witamy wszystkich serdecznie, wujek Rybol i pan Zdzichu Jurek. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o tej takiej rybie trującej, która jest taka niedobra. Pan Strzelczyk mówi, że do łazienki się ubiega, bo ta ryba jest taka niedobra. Co może się podziać w organizmie ludzkim? Prawda czy fałsz? Dzisiaj właśnie chciałem wam to przekazać, pokazać razem z panem Zdzisiem Jurkiem, który, jak widzicie na stoliku, jada przeważnie kiełbasę. On tam ryby nie lubi, ale lubi czasem sobie pobajdużyć, poopowiadać. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Ryba masłowa, maślana, butterfish. Na całym świecie jest kilka gatunków tej ryby. To nie jest tylko tak, że to jest jedna ryba. Tych gatunków tej ryby jest kilka. Tutaj, co widzicie u góry na tym zdjęciu, to wam opisałem, jak która się nazywa. Tutaj mamy Escolara, ten niżej to jest Escolar, pisane przez C, u nas pisze się przez K. I Kostropata. Wyglądają one tak. Pokażę wam jeszcze inne zdjęcie ryb. Poczekajcie. O, to są też ryby maślane, masłowe, które do Polski się dostają. Dosłownie nazwa tej ryby to jest ryba masłowa. Jednak te fileciki, ja na przykład tutaj w Indonezji zjadam raz na tydzień taką rybę masłową i u mnie się nic nie dzieje. A zaraz wam opowiem to, dlaczego tak jest. Zajmiemy się dzisiaj tylko kostoprakiem i eskalorkiem. Także, ale żebyście wiedzieli, że takie rybki występują, nie znalazłem fajnego zdjęcia innych rybek. Dzisiaj powiemy sobie tylko o tych dwóch. Znaczy, one są podobne, występują w podobnym środowisku, występują w oceanach, w cieplejszych morzach. W Bałtyku one nie występują. Także bądźcie spokojni. W Bałtyku my sprowadzamy te ryby. One są poławiane. Chiny je poławiają je Ruscy no Ruscy to wszędzie są. Oni wszystko wszędzie poławiają. Nie wiem, czy niepotrzebnie podałem nazwę tego kraju, to może ją wyciszę w późniejszej obróbce. Dobra, zajmujemy się, dlaczego ta ryba jest niby trująca i czy faktycznie tak jest. Obalimy ten mit, czy potwierdzimy, zobaczymy na końcu. Tak jak już wam powiedziałem, ryby maślane, no to jest kilka gatunków tych ryb. Zawartość na przykład tłuszczu mają od 18 do 21%. Są tłuste, to są ryby dosyć tłuste. Są w klasie ryby tłuste. No i jest kalor, kostoprak, pompil, żuwak, błyszczyk, ale te żuwaki i błyszczyki to są ryby już dajmy na to, umówmy się, mniej trujące, tak? Bo tu wszyscy mówią, że te ryby są trujące, także powiedzmy, że tamte ryby są mniej trujące. Jak smakuje, jak wygląda, to już macie, pokazałem wam mniej więcej, jak one wyglądają. My się zajmiemy dzisiaj właśnie tymi dwoma. Mięso jest twarde, chociaż ono tak nie wygląda. Jest soczyste, lekko słodkawe w smaku, jest takie fajne, twardawe. Porównywałbym to nawet z mięsem dorszak. Oczywiście nie mówię o smaku, o tej delikatności tego mięsa, coś jak dorsz. Nie jadłem, a może i jadłem, bo ja wiem, że w Polsce do Polski są sprowadzane filety właśnie z tych ryb. Ogólnie mówi się, że to jest ryba masłowa, ale widzieliście, że jest parę odmian tej ryby, tak? Parę gatunków różnych, które zawierają tą samą substancję, o której za chwileczkę wam powiem. No i ona jest dosyć ceniona w restauracjach, jakby to nie patrzę. To zobaczcie, tu wam pokażę takie, tu jest jedno zdjęcie.
kostropaka. Na zdjęciu bardziej ładnie wyglądają. Tutaj tego eskolarek wygląda tak sobie, ale one w naturze, tu macie bardziej takie naturalne barwy, ubarwienie tej ryby i bardziej naturalny wygląd jak z tego te zdjęcie, które Wam są wcześniej. Tak one wyglądają i teraz zobaczmy sobie mięso z tych ryb. Tutaj widzicie mięso z tych ryb, sushimi, robi się sushimi. Można jeść na surowo. Można jeść na surowo i nawet jedzą na surowo. W Japonii na przykład nie jedzą tej ryby na surowo. W Japonii i we Włoszech ryby tego pokroju są zabronione do spożywania i u nas walczą w Europie, żeby po prostu te ryby też były zabronione w sprzedaży, tak? I teraz tu macie, tutaj zobaczcie, mamy rodzaje mięsa, jakie możemy sobie kupić. Nawet w Polsce możemy kupić. Tu jest mięso, tutaj widzicie, to mięsko to jest mięso już usmażone, tutaj jest solone i suszone, tutaj jest mięso wędzone, no i oczywiście możemy jeść też te mięso smażone, no nie? Smażone, wędzone, suszone, także w takich różnych tych możemy postaciach to mięso sobie spożywać. Jakie mają makroskładniki? Już Wam pokazuję, zobaczcie, makroskładników tych jest dosyć dużo. Energia kaloryczna, czyli kilokalorie, ile 146 w 100 gramach, oczywiście mówimy w 100 gramach, białko 17,3, tłuszcz 8,2, zero węglowodany, zero błonnika. Do tego posiadają już wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, selen i witaminy A, B1, B2, B5, B6, kwas foliowy i witamina B12. Taki skład, takie składniki odżywcze, no i oczywiście zależnie od obróbki ten skład się z ryby, mięsa zmienia. Tutaj jest ryba świeża. Jak będziemy ją gotowali, jak będziemy ją na przykład smażyli, wędzili czy suszyli, ten skład może być troszeczkę zmieniony, zależnie od obróbki mięsa. Z każdym mięsem tak się dzieje. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Dlaczego ta ryba ma dla nas być szkodliwa? A to właśnie dlatego, że w swoim mięsie zawiera tak zwane estry woskowe, o których powiem Wam za chwilę więcej, albo nawet powiem Wam, co to są te estry woskowe. Są to substancje stałe, które topią się w temperaturze od 45 do 100 stopni Celsjusza. Nie będziemy czytać. To jest normalnie takie coś, te estry woskowe to jest takie coś jak wosk pszczeli. To jest taki sam wosk, jak my robimy na przykład świeczki. Robimy świeczki z wosku pszczelego, to jest dokładnie ten sam wosk. Taki sam wosk występuje na liściach roślin, które mamy w domu, tak? Na przykład podlewamy, polejemy po jakiejś roślince i takie kropelki wody na tych listkach zostają. To jest ochrona właśnie takiego wosku estrów woskowych. Tylko musicie wiedzieć, że są zwierzęce i roślinne, tak? Ja mówię ogólnie mówię o tych estrach woskowych, no i one pełnią rolę ochronną. Jaką one rolę ochronną w organizmie ryby pełnią? Tego dokładnie nie wiem, nie mogłem znaleźć żadnego opracowywania. Jeżeli znajdę takowe, to oczywiście, że Wam tu przedstawimy. Częstuj się Pan kiełbaską. Oczywiście, że Wam to przedstawimy. Także mniej więcej już wiecie, że no i oczywiście one nie rozpuszczają się w wodzie. Nasz kwas żołądkowy może w małym stopniu emulgować z tym woskiem,
Ale co za tym idzie? Będziemy zjadali taką rybę, albo może inaczej. Jeżeli zjemy plasterek, taki wędzony plasterek czy dwa na kanapce sobie chlebka świeżego z masełkiem, to nam się nic nie stanie. To już naprawdę by musiała być osoba bardzo, ale to bardzo mieć jakieś drażliwe jelita, jakąś chorobę czy cokolwiek takiego, żeby po prostu to jej zaszkodziło, tak? Jeżeli zjemy dopuszczalna dawka świeżego fileta, o którym te składniki możemy sobie wyłączyć, zostawimy sobie te ryby, o których właśnie mówimy. Możemy sobie, czy to zostawimy? To zostawimy, bo będziemy sobie o tym mięsie właśnie mówili. I co się robi? Jeżeli sobie, zobaczcie, zjecie sobie kanapeczkę z takim mięskiem, co tutaj jest, o macie tutaj takie ładne mięsko, to Wam się nic nie stanie. Co mówiłem? Dopuszczalna, opracowana, dopuszczalna masa ryby, którą trzeba zjeść, która jest bezpieczna dla nas do jedzenia, to jest jakieś 170 gram, ale to jest 170 gram czystego, świeżego filetu, tak? Nie 170 gram po uwędzeniu czy po usmażeniu, ale świeży filet, on jest dopiero smażony. I teraz, jeżeli byśmy jedli tą rybę codziennie, jeżeli byśmy dużo tej ryby byśmy spożywali codziennie, to tak jak wspomniałem, może cząsteczkowo emulgować, przechodzić przez żołądek. W jelitach to się w ogóle nie rozpuszcza, woda tego nie bierze, nie rozpuszcza, enzymy trawienne nasze tego nie rozpuszczają i one zaczynałyby nam zaklejać całe jelita, kostki jelitowe mogłyby się posklejać. Oczywiście mówię jedzone, jakby było jedzone w nadmiarze. Mogłyby się posklejać i nie spełniać swojej funkcji. Co byśmy zjedli, to by przez nas przelatywało dosłownie jak przez kaczkę tuż, a tam poszło, ale to pamiętajcie, że to tylko w nadmiarze i osoby uczulone, chore, które nawet nie wiedzą, zjadły kawałek takiej ryby, poczuły się źle. Jakie symptomy? Oczywiście bóle głowy, takie jak przy zatruciu pokarmowym, przelewanie w żołądku, wymioty mogą być, zależy ile się tego najemy. I bóle głowy, wymioty, może być i nawet konwulsje gorączki, zależnie jak nasz organizm na to zareaguje, ale zareaguje, dajmy na to, jako na truciznę, czyli będzie chciał się tego pozbyć wszystkimi drogami i otworami, jakie w sobie posiadamy. Także jest jeszcze sposób, ale to zapytajcie się pana Strzelczyka, w jakim sposobie jest jeden sposób, który można obniżyć zawartość tych właśnie związków woskowych w rybie, tych estrów woskowych w rybie. Zapytajcie się pana Strzelczyka, jak to się robi. Jeżeli one są rozpuszczalne w temperaturze od 40 do 100 stopni, no to jakąś część tych właśnie woskowych estrów możemy z ryby wydobyć. Niech pan Strzelczyk nam opowie albo zrobi test, czy to jest możliwe. Ja gdzieś o tym czytałem, nigdy tego nie robiłem, oczywiście z paru źródeł, nie tylko polskich, ale większość źródeł, co się opieram, to są źródła opracowania niemieckie. Także to chciałem Wam powiedzieć. No a jeszcze gdzie występują, na przykład takie estry występują na przykład w jojoba. Pamiętacie jojoba? Tam występują właśnie te estry. No, one ogólnie są używane też i jak to się nazywa? No wiecie, kobiety używają tam tych różnych takich nawilżaczy do skóry i tam te estry też są. Co Wam chciałem powiedzieć? Tak jak pan Strzelczyk mówi, powinny być tabliczki. Jeżeli kupujemy takie, idziemy do smażalni, tutaj naprawdę Strzelczyk ma rację, że
sprzedawca powinien wiedzieć, co sprzedaje. To jest tak samo, jak pracujesz w kuchni i przychodzi do ciebie gościu i mówi: pan, mam alergię na mleko, mam alergię na orzeszki, mam alergię na to i ty musisz mu zrobić danie takie, żeby to nie zawierało tych substancji, chociaż na przykład masz sos z orzeszków ziemnych, musisz sos wyrzucić z menu, tak? Nie możesz mu tego podać i każdy powinien być przeszkolony w tym kierunku. Powinien wiedzieć mniej więcej, że ta ryba może panu zaszkodzić, ponieważ jest taka i taka i zawiera to i to. Japonia i Włosi się wycwanili, nie mają tego w restauracji, także jeden problem mają z głowy. Ale zobaczcie zawartość minerałów, smak. Zawartość minerałów, smak jest bardzo dobry. Jeżeli nie będziecie obżerali się tą rybą, to według mnie nic nie powinno wam się stać. Oczywiście kobiety w ciąży nie powinny spożywać dzieci mają jeszcze takie te układy, no, chciałem powiedzieć układy zdrowotne, pokarmowe mają delikatniejsze, osoby starsze już takie, które już mają problemy z trawieniem, to wiadomo, no, złe wchłanianie, choroby jelit, to te osoby nie powinny ryzykować jeść sobie takiej ryby, w zamian za to zjeść sobie na przykład filet z czarniaka za 15 zł za 100 gram. Tak według mnie powinno być, tak? No i tam zależnie od gatunku, to tam jest troszkę więcej, troszkę mniej tych estrów woskowych. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Czy jest zdrowo? Przy obróbce termicznej ona traci znaczną część tych estrów, także jest mniej na pewno. Dużo potasu mają, dużo selenu, tak jak wam pokazywałem, te mikroskładniki. Chodzi o to, że po prostu te ryby, zobaczcie, no, tutaj, właśnie, ale tu za chwileczkę wam o tym opowiem. Te makroskładniki, no zobaczcie, no to jest normalnie kopalnia minerałów, kopalnia witamin, tak? No, nie potrzebujemy, bo to jest w 100 gramach, jeżeli zjemy 100 gram takiej ryby, to dostajemy taką dawkę minerałów i żadne inne suplementy nam nie przeszkodzą, no w tym również możemy dostać małą dawkę wosku, który może skutkować tym, że pojawimy się w ubikacji. Na pewno nie radziłbym osobom, które jadą na wakacje, na pewno nie radziłbym jedzenia tej ryby. Jeżeli na przykład ktoś rzadko je rybę, to też bym nie polecał. Plasterek 2 na kanapkę, bułkę, piękna sprawa, żeby tak najeść się tak w panierze, taki filet w panierze, na oleju, starym oleju jakimś, tak jak to się często zdarza, niefachowo zrobione, niefachowe smażenie, to już zobaczcie, już czeka, co się dzieje z rybą, jeżeli ryba jest wkładana na zimny tłuszcz. Ryba nasiąka tym tłuszczem i mamy wtedy podwójną dawkę tłuszczu i niekoniecznie, kiedy ryba nam zaszkodzi, myślimy, że to zaszkodziły nam te estry woskowe, ale to może być równie dobrze stara ryba, tłuszcz użyty, znaczy jakaś stara panierka i złe przygotowanie. To jest klucz dobrych smażalni. Jeżeli przestrzegają tego wszystkiego, to pan Strzelczyk jest zadowolony, bo jest czasami komuś zadowolony, jak tam coś pałaszuje, tam kapusta jakaś, gorzka to coś, ale ryba się broni, dobrze usmażona ryba się broni. Co wam jeszcze chciałem pokazać? Chciałem wam jeszcze powiedzieć, żebyście uważali na to. To jest ryba, jeden z gatunków tuńczyka to jest tuńczyk biały. To jest tuńczyk biały i on jest bardzo często
mylony właśnie z tymi dwoma rybolami tam u góry, tak? On jest bardzo często mylony. Zaraz wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. Tu sobie zamkniemy. I on jest bardzo często mylony z tym kostoprakiem i escolarem. I teraz mięso jest podobne. Mięso jest podobne, wygląda tak jak tutaj poniżej, ale często, jak to powiem, producenci, może nie rybacy, bo rybacy raczej znają tą rybę, ale często na przykład jest pod przykrywką mięso kostopraka escolara jest sprzedawane pod przykrywką tuńczyka białego. Co za tym idzie? Te mięso jest o wiele droższe, tak? O wiele droższe. I teraz tak, sprzedają ci tego kostopraka i escalora mięso i piszą na karteczce, na etykiecie piszą, że to jest tuńczyk biały. I teraz my nieświadomie kupując tuńczyka białego możemy się naciąć właśnie na te dwie rybki, które posiadają w swoim mięsie estry woskowe. Pamiętajcie, że należy zawsze czytać etykiety, chociaż etykiety nie zawsze są poprawnie napisane. Powinno być miejsce połowu, data połowu, kto poławiał, już godziny nie są wymagane, ale jaka szychta, czyli kto wtedy pracował, czyli na jakiej zmianie to było poławiane, jak było mrożone. To wszystko powinno być normalnie napisane na pudle z filetami przygotowanymi do sprzedaży. A teraz ta ryba u góry, kostopraki są tańsze, tuńczyk biały jest droższy, sprzedawane mięso z kostopraka i escolara jako mięso tuńczyka białego. Cena, nie wiem, nie będę was tutaj kłamał, ale nie wiem dokładnie jakie są ceny tych rybek masłowych. Jedni mówią, że za kilogram 120, jedni mówią, że za kilogram 60. Kto wie, niech napisze w komentarzu. Także czy jest to ryba trująca, czy możemy mieć kłopoty z tą rybą? Jeżeli się nie obeżremy tą rybą, tutaj smażoną na głębokim oleju, czy na jakimś tłuszczu niewiadomego pochodzenia, nic nam nie będzie. Jedynie kobiety w ciąży niech uważają, niech nie jedzą lepiej. I wy też, jeżeli nie jesteście pewni, co to jest za ryba, tego nie jedźcie. Chociaż powiem wam, że w smaku naprawdę smakiem to mięso tych ryb się broni. Oczywiście jadłem, smakowałem, także znaczy mówię o tych innych gatunkach ryby masłowej tutaj, ale mięso widzę gdzieś, że jest dosyć podobne w konsystencji i w tych samych opracowaniach piszą skład konsystencji mięsa jest taki sam. Czyli widzicie, mięso ryby maślanej nie jest trucizną. Zależy to od tego, ile tego mięsa spożyjecie. Także tyle dzisiaj na temat rybki. Niech rewolucje nad Bałtykiem trwają. Niech Tomuś Strzelczyk tam walczy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia serdecznie dla wszystkich. Zapraszam na inne materiały. Tutaj będziecie mieli filmiki na temat innych ryb i rewolucji Strzelczyka. Tutaj gdzieś u góry wam wrzucę. Także pozdrawiam was serdecznie i życzę udanych wakacji i oczywiście jedzenia ryb z głową. Pamiętajcie, jeść ryby z głową, wybierać dobre, smażalnie. Także, które to są dobre, to wam powie pan Tomuś. Oczywiście to nie jest reklama pana Tomusia, bo pana Tomusia wszyscy znają. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zobaczymy,
co się nowego pojawi. Jest w planie, mam zrobić odcinki na temat łososia dziko żyjącego i łososia hodowlanego. Pokażę Wam, jakie są różnice. Także pozdrawiam serdecznie, zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Zdrówka życzę.